Ale patrzcie na to, dysk SSD. Teraz mnie nie złapała. I to są pewnie wszystkie formy każdej części. Ej, to są gry. To są, jak ja nie wierzę. Mamy stare gry w wypuszczonej fabryce. Ale jaja, ale jazda. Naprawdę, to jest, którą znalazłem na Urbexie. To miejsce naprawdę mega mnie zaskakuje. Zobaczcie na to. To wszystko jest opuszczone. Co oni tutaj robili? Jest suwnica. Ale to jest toporne sterowanie. To jest właśnie jeden z piecy. Tam są drzwi do biur. Odwrócona kamera. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Tu jest ta winda towarowa, którą gdzieś wcześniej widziałem, czyli już wiem, gdzie jestem. A to, co ciekawe, to jest ploter, ale drukujący czy skanujący. To jest chyba skaner taki duży, czy drukarka. A nie, to jest ploter drukujący. Po prostu wielkoformatowa drukareczka. Jakie fajne lampy. Chyba docieram do jakiegoś archiwum zakładowego. No tu śmierdzi takim jakby farbami czy czymś. No tutaj też jest jakaś elektronika. O! Rejestrator. Ciekawy, czy z dyskami. A tu jakiś dysk twardy. CJ 8 GB. Raczej nie od tego rejestratora. Kolejne dyski. Odlewnia spalone. Napęd. Informacje w środku. Okay. 20 GB. Też dosyć stary dysk. No i ten rejestrator. Ciekawe, czy z dyskami. Tak można byłoby jeszcze obejrzeć, co tam się działo. Ach, nie ma dysku. To szkoda. Bo taki rejestrator nam by dosłownie pokazał, co tutaj się działo, kiedy odłączyli prąd i tak dalej. No bardzo szkoda. Co urządzonko? A, kompakt. Jakiś głośniczek. Pewnie podłączane pod peceta. Może pod monitor montowany. No tutaj po prostu mieli takie typowe archiwum zakładowe. O, jest i kamera. Zobaczcie, jaka wielka. Teraz mnie nie złapała, ponieważ jest odłączona. A tam jest rejestrator, który mógł nagrać całe zajście, ale na szczęście jest odłączony. Także co, kamerko? Nie tym razem nie przeszkodzisz w eksploracji. I ty sobie tam leż. A ja idę do kolejnego pomieszczenia. Wow. Ile tych lampek tu jest? Kraina lampek. I to są pewnie wszystkie formy każdej części, każdego klienta, który tutaj zamawiał różne produkty, różnego rodzaju odlewy. I zdradzę wam, że to nie jest jedyne piętro. Piętro wyżej jest jeszcze większe takie pomieszczenie ze wszystkimi odlewami. I powiem szczerze, nie chce mi się wierzyć, że ta firma upadła, bo nikt nie kupował tych odlewów. Albo że nie wiem, mieli za stary sprzęt. Przecież kładąc kolejne jakieś rurociągi, jakieś inne rzeczy, nadal są potrzebne jakieś złączki, niezłączki. Różnego rodzaju jakieś maszyny większe też potrzebują tych elementów. No to, że zapewne nie tylko z żeliwa je robili. Nawet korpus silnika elektrycznego do jakiejś maszyny często jest właśnie takim odlewem, jeśli się nie mylę. Więc to, że ta odlewnia ma pewnie z pół wieku tradycji, to nie znaczy, że się nie opłacało. Jest piętro wyżej.
To jest już końcówka tego obiektu. Tak. Materbud. Tome, Tominex. Są na pewno nazwy firm, zapewne też polskich. O, Oleśnica, Zabrze, Szczecin, Zetor. Jakieś części dla Zetora były produkowane tutaj. Kraśnik. Więc co się stało? Możecie dać znać oczywiście w komentarzach i rozkminić ze mną tą zagadkę. Czy te firmy się częściowo zawinęły, dlatego produkcja też po prostu stanęła, bo przestały zamawiać? Może to są te właśnie takie jakby formy, które powstają z tych form i dopiero w nie można wlać rozpuszczony metal. Te duże koła wyglądają jak w maszynowni od windy. Też w sumie tam jest wielkie koło. A dźwigi osobowe, takie właśnie windy, jak macie w blokach, nadal potrzebują tego elementu do działania. Maszynownia dźwigu. O, no tutaj nie byliśmy. I zobaczcie na to. Tutaj jest ten... Aha, są dwa. Te cosie. Nie wiem, czy wiecie, właśnie jak tutaj jest jedna wciągarka, a tu jest druga. No to jak są dwa hamulce połączone razem, to w dwie osoby musielibyśmy odciągnąć te... Jakoś to się tutaj wkładało. Czekaj. Tutaj. I widzicie? Wtedy szczęki tego hamulca po prostu się rozluźniają. I właśnie w taki oto sposób, gdybyśmy jeszcze z tamtej strony to odblokowali, kręcąc po prostu tutaj tą przeciwwagą, czy no nie, z tamtej strony tylko jest, moglibyśmy ruszyć to, bo to właśnie jest ten silnik tego całego zespołu wciągarki, a to jest po prostu ta przykładnia. Niezbyt skomplikowane, ale jednak pozwoliłoby nam po prostu ręcznie ruszyć tym dźwigiem towarowym. A tam jest zapewne zestaw tych wszystkich przekaźników. Podejrzewam, że jest to w dobrym stanie w miarę. No, skorzystajmy z mojego wzrostu. No, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. To są główne styczniki od pewnie biegu wolnego i biegu szybkiego. Zestaw prostownika salonowego, jeden, drugi transformator, bezpieczniki i dziwne coś. Trochę to wygląda jakby... to jest taki wieloczęściowy przełącznik. No ciekawe, jak to te piętra wybierało i tak dalej. Ale to na kanale Przekaźnikownia, albo jakoś tak. Taki koleś dosłownie tłumaczył tego typu rzeczy. Miło posłuchać, jak to jest ciekawe, jak na przekaźnikach można budować automatykę, różne rzeczy działające nawet trochę jak bramki logiczne. Jestem już chyba tutaj 3. godzinę i wydaje mi się, że trzeba się zwijać. Muszę jeszcze poszukać, gdzie znajduje się Jan. O, jest kamerka, ale no... O, to jest laboratorium jakieś. Podejrzewam, że ta kamerka nam już... O! Wtedy tu byłem i zaraz tu wejdę, ale na przykład z tej strony laboratorium magazyn. Ciekawe. No,
za wiele może tutaj nie zostało. Jakie fajne szufladki z takimi kieszonkami na jakieś ozdóbki. Tutaj są różne, to są chyba te próbki, odcięte fragmenty jakichś odlewów i pewnie robili na nim jakieś próby. To wszystkie są jakieś takie przypalone, może to kwasem albo czymś. Po prostu jakoś badali ten metal. Ciekawe. O, są elementy elektroniczne. BTW to chyba triak. Co to jest w ogóle? To są dyskietki te 5,5 cala? Tak. O kurka wodna. Zobaczcie na to. To są po prostu dyskietki te 5,5 cala. Bartek Games. Ej, to jest gra. Disk 2. Ciekawe, czy jest część pierwsza. Dylan. O, dysk 1, dysk 2. Ej, to są gry. To są, ja nie wierzę. Znaleźliśmy stare gry w wypuszczonej fabryce. Dylan IBM Games. O kurka wodna. Jeszcze tylko kompa tego trzeba znaleźć. Jest niemożliwe. Gry na dyskietkach w wypuszczonej fabryce. Tu na przykład ich nie ma. Niesamowite. Latarka się na razie nie przyda. Myślę, że powoli trzeba stąd się zmywać. Naprawdę to miejsce, mimo tego, że byłem tutaj drugi raz, to odkryłem zdecydowanie więcej. I mamy laboratorium. Troszkę puste, ale mają jakiś dziwny sprzęcior tutaj. I dosyć sporo różnych substancji, odczynników, nawet głośniki radiowęzłowe, chlorek miedziowo-amonowy, skład dosieczony, amoniak 25%, H2O. O, to ciekawe, jakaś woda utleniona pewnie, czy coś w tym stylu. Chlorek miedziowo-amonowy, azotyn sodowy, nadmanganian potasowy. No, tyle by to było. No i jakiś szampan czy inny winiaczek. A co to? Dołu łyżwy są. Zobaczcie. Łyżwy mieli. Chyba jeździli po zakładzie, jak został skuty lodem. I to jest właśnie biurowiec. Tu pewnie była jakaś stołówka. A tutaj cały korytarz z biurami. Tak. Od razu wam powiem, że to jest dosyć gorąco. Zobaczcie, to jest różnych rzeczy. Komputery. I to, co mi się rzuciło od razu, opakowanie po telefonie MyPhone Hammer, która to jest wersja, może jest napisane, który Android na pokładzie, ale nie napisali ile ramu i tak dalej. Czy tu będzie też trochę słabo. Ale widzicie, że to już ewidentnie czasy współczesne. Fakturka z 21 roku z Niemiec. A tutaj jeszcze nieaktywowana subskrypcja na McAfee'ego, czyli antywirusa. I tutaj mamy komputerek Della. Dysk z 2011. Pewnie jakaś 500. RAMu już nie ma. Tutaj jest ze 30 generalnie stopni. Ja czuję, że po prostu zaczynam się rozpuszczać. No i kurczę, to jest standardowy obrazek, jak ja widzę w opuszczonych miejscach. To wszystko po prostu tutaj sobie będzie gniło, potem zostanie zmieszane z gruzem. Część rzeczy rozkradną, tak jak te komputery. Zapewne na dyskach twardych są jeszcze jakieś faktury, czy inne zdjęcia, skany, dokumenty i w ogóle. Kończą te wszystkie
fabryki. Podobno gdzieś tutaj jest jeszcze laboratorium. Tutaj widać, jakie różnego rodzaju odlewy robili. To pewnie do jakiejś pompy, czy innej tam dmuchawy. Mapa Polski, polityka jakości, certyfikaty. Tam jest chyba centrala telefoniczna. Generalnie nie chcę za bardzo głową ruszać, bo widzę, ile Damian będzie miał tutaj zamazywania. Tak, umierają te firmy. Centrala telefoniczna. A tutaj jakiś router Wi-Fi. To jest Livebox Business. Czyli to po ADSL-u działa. A i tu jest ADSL. No to strasznie wolnego neta mieli, jak na tamte czasy. Strasznie wolnego. Współczuję nim, jak mieli coś wysyłać na ADSL-u. Pełen zakaz wstępu bez maseczki. Dobrze, że mam komin. No strasznie to jest. Porozwalane te komputery. Nie wiem, ktoś wyciągał procesory RAM, zostawił grafikę. Chyba nie wiedział, jak to się wyciąga. Mogę podpowiedzieć gościu. To trzeba kliknąć. Wtedy grafika wychodzi. Ojej. Co tu mamy? MSI. Widzicie, HDMI, DisplayPort, a czy ten HDMI, DVI. Ale patrzcie na to, tu jest w ogóle dysk SSD. Zobaczcie, jakich czasów dożyliśmy, że na urbexach, w opuszczonych miejscach znajduję już dyski SSD. To jest naprawdę z jednej strony fascynujące, z drugiej straszne, bo to pokazuje, jak się robię stary, a z drugiej strony jak stosunkowo nowe firmy kończą w Polsce swoje życie. Widzicie, dysk SSD, jakaś grafika MSI z wyjściami HDMI, DVI, czyli w miarę jeszcze współczesne. Tutaj pewnie ta firma świętowała 50-lecie jakieś, czy co to inna 50, a teraz musiała się zamknąć. I od 5 lat to wszystko niszczeje. To w ogóle jest dziwne. Jest jakaś koparka czy coś? Że jakiś falownik. Chyba ta. Chociaż nie, no poczekajcie. Nie, no bez jaj. Nie chcę tutaj szerzyć fermentu, ale to jest koparka. Bez kitu. To nie jest żaden falownik. To jest koparka krypto. Ale jaja. Nie no, muszę to sprawdzić. Aż tutaj się to przyjarało w ogóle. Ale no nie no, zobaczmy, co powie AI na to. Co to jest za urządzenie? Patrzcie na to. Na zdjęciu widać urządzenie, które bardzo przypomina koparkę kryptowalut. Konkretnie jedną z chińskich konstrukcji. Konstrukcja typowa dla urządzeń do kopania kryptowalut Bitcoin. Ale jaja! Ale jazda! Słuchajcie, naprawdę, to jest koparka krypto, którą znalazłem na urbexie. Czy spodziewalibyście się tego? Takiego znaleziska w opuszczonym miejscu? To jest niesamowite po prostu. Tyle tu jest różnych sprzętów. Chyba nawet takiego bradera gdzieś w pracy mamy. Ale że koparkę? Może jest ich więcej. Może była schowana gdzieś w jakimś kanale wentylacyjnym. To miejsce naprawdę mega mnie zaskakuje. Kolejny komputer. Kolejne zasilacze. Nawet zobaczcie, że zasilacz, który jest modularny. Dosyć nowy urbex. W takim razie tutaj kolejne komputery, kolejne dyski. Sterto dokumentów. Ta szafka jest dosyć dziwna, bo zobaczcie, że ma otwory wentylacyjne. Ma całkiem niezły zamek. Aha.
router Cisco i dużo rozgałęziaczy i tych końcówek do zasilania kamer od monitoringu, czyli to właśnie w tej szafce krył się rejestrator. Tutaj zapewne też stał jakiś monitor, który był pod to podłączony. No jak widzicie, monitoring raczej nie działa. Jest nawet światłowód z tymi złączami LC. Więc pewnie gdzieś był jakiś media konwerter. A, on tutaj przychodzi na SC i pewnie szło gdzieś na budynek. Więc widzicie, instalacja światłowodowa nawet tutaj była. A tu było pewnie biuro prezesa. Teraz jest naprawdę totalna cisza, o której już mówiłem kilkukrotnie. Pewnie jakieś ważne dokumenty w takiej szafie pancernej, a tu mniej ważne. O, Microsoft Surface. To jest stacja dokująca do Surface'a. Być może dyrektor, który siedział w tym biurze, miał Surface'a jako po prostu swój główny komputer. No generalnie to jest wygodny gadżet, po prostu można go zabrać. O, w sumie trochę jak laptop, tylko że taki duży tablet. Ale ta koparka jest niesamowita. Kolejne archiwum zakładowe. Ale powiem wam szczerze, przed chwilą Paweł napisał, że coś słyszał dziwnego, więc raczej to jest ten moment, kiedy naprawdę trzeba się ewakuować. Więc szybciuteńko pokażę wam coś mega ciekawego w tym obiekcie. Coś, czego w sumie ani razu nie próbowałem zrobić i wydaje mi się, że nikt w Polsce tego nie zrobił, dlatego w plecaku mam trochę sprzętu i nie będzie to teraz typowe odpalanie jakichś tam sprzętów czy innego oświetlenia. Przyjechałem tutaj ponownie. Jestem tutaj w związku z różnymi dyskami twardymi, które znalazłem wtedy. Dlatego pomyślałem sobie, że może zeksplorujmy dyski twarde. Patrzcie na to. Właśnie oglądamy filmy z odlewni znalezione tutaj. Panowie tutaj nie działali. Nie chcesz przegapić nowych odcinków, Na koniecznie typowym zasubskrybuj zakładzie. ten kanał. Kurka wodna. O kurde, patrzcie na to. Zdjęcia z monitoringu.